ale jeżeli chodzi o jakby samo przekazywanie idei zespołom IT, to wydaje mi się, że e, trzeba bardzo dokładny, precyzyjny sposób rozpisywać tematy, z którymi się przychodzi, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Bo jeżeli podczas procesu faktycznie te wątpliwości się pojawiają, to tworzą się problemy, tak? Witaj w Hospodatech, miejscu, gdzie technologia spotyka biznes w luźnej atmosferze. Bez buzzwordów, bez ściemy. Konkret i praktyka. Zapraszam, Wojciech Nowicki, CTO with MBA. Witajcie, zapraszam na 17 odcinek podcastu hospoda.tech. Dla tych, co widzą, kolejny odcinek już z pełnym wideo. W dzisiejszym odcinku z Bartkiem Lessnerem porozmawiamy o tym, jak z luźnego pomysłu powstaje konkretny opis funkcjonalności, a potem jak to się dzieje, że ten pomysł czy ten opis funkcjonalności już wtedy ląduje w procesie wytwarzania oprogramowania. Transkrypcje, linki i wszelkie materiały do tego odcinka znajdziecie na hospoda.tech/17. Zachęcam do subskrybowania podcastu, dzięki czemu nie przegapisz kolejnego odcinka, a teraz już zapraszam na dzisiaj i życzę miłego słuchania. Dzisiaj mam przyjemność gościć po raz kolejny w podcaście Bartka Lessnera, product ownera w firmie IMIP Spheric AB. Porozmawiamy sobie dzisiaj o temacie, tak jak temat odcinka, od pomysłu do backlogu, jak rodzi się funkcjonalność. Główne pytanie, na które będziemy starali sobie odpowiedzieć, to jest, jak z mglistych pomysłów od klientów, zarządu czy zespołu powstaje realny backlog produktu. Cześć Bartku. Cześć Wojtek. To pierwsze pytanie w sumie, które już trochę zawierało się w tym pytaniu głównym. Skąd biorą się pomysły? Mm, Wydaje mi się, że generalnie, znaczy nie generalnie, ogólnie pomysły biorą się z potrzeb. Różni ludzie, czy to klienci, zgłaszają się z tymi potrzebami, czy to pracownicy firmy te potrzeby identyfikują. I na bazie tych potrzeb powstają pomysły, jak te potrzeby rozwiązać, jak te problemy, które się pojawiają podczas pracy, jak w ich rozwiązaniu można klientom pomóc. No dobra, a z takim pierwszy pomysł w ogóle na biznes, nazwijmy to, kiedy nie mamy jeszcze aplikacji, to jak rozumiem, podobnie. Wydaje mi się, że tak, że te produkty, które osiągają sukces na rynku, to są takie, które te potrzeby rozwiązują. Oczywiście jest kilka, czy nawet nie kilka, pewnie całkiem duża grupa produktów, które wymyślają te potrzeby i później je rozwiązują, ale wydaje mi się, że uogólniając, to produkt jest odpowiedzią na potrzebę. Okej, to tutaj dopytam, co to znaczy wymyślić problem, czy wymyślić potrzebę. Znaczy, wydaje mi się, że całe social media to jest wymyślanie, czy może trochę przerobienie potrzeby kontaktu między ludźmi i rozwiązanie tego w taki, jaki sposób to było rozwiązane. Rozumiem. Okej, dobra. Zakładam, że są pewne fazy tutaj w drodze do backlogu. Następną fazą będzie pewnie jakaś weryfikacja pomysłu, tak? Czy to potrzeba, która istnieje, czy tak, czy stworzona przez nas. Jak odróżnić, nie wiem, czy tutaj już nie wybiegnę trochę do przodu za bardzo, ale jak to zweryfikować, czy pomysł jest po prostu fajny, czy jest wartościowy, tak? Czy ten problem, który chcemy rozwiązać, czy to rozwiązanie ma sens, czy jest tylko jakimś takim, nie wiem jak to określić, ale to już pytanie do ciebie. Mm, Znaczy pracą product ownera, ale też ogólnie firm, które na przykład w przypadku AMIP dostarczają produkt, jest znanie
i świadomość tego, co klienci nasi potrzebują. Więc jakby od tego wychodzimy, tak? To jest to pierwsze sito, przez które pomysły nasze przechodzą. Jesteśmy w stanie zweryfikować pomysły, które są, mówiąc może trochę brzydko, totalnie od czapy, które się zupełnie nie nadają, niczego nie rozwiązują albo nie rozwiązują w taki sposób, który będzie odpowiedni dla naszych klientów. Po takiej pierwszej weryfikacji oczywiście bardzo wartościowe jest analiza tego pomysłu z członkami zespołu, czy to z ludźmi ściśle zajmującymi się stroną techniczną, czy to z zespołami customer service, customer success, czy też sprzedażą. Bo co by nie powiedzieć, oni mają kontakt z klientem, mają go często i też trochę z innej strony niż zespoły techniczne. I oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, warto jest spytać, czy to bezpośrednio, czy to poprzez ankietę klientów, czy ten pomysł ma sens, bo mimo że znaczy nie zdarzyło się to może wielokrotnie, ale jestem w stanie na palcach jednej ręki przypomnieć sobie przykłady, w którym wszyscy myśleli, że pomysł jest genialny, a klient powiedział, że mimo wszystko nie. Albo w drugą stronę na przykład, tak? Więc ta ostateczna weryfikacja przez klienta, jeżeli jest możliwa, naprawdę może zaoszczędzić czasu, pieniędzy i wysiłku. No dobra, to tutaj teraz takie może dodatkowo trochę podchwytliwe pytanie, bo w przypadku, jeżeli jesteśmy wykonawcą dla jednego klienta, tak, budujemy komuś jakiś produkt, no to zakładamy, że ta osoba, ten klient jednostkowy w tym momencie, wie czego chce, zna się na swojej domenie, wie jak rozwiązać problemy swoich klientów, co jest mu do tego potrzebne, więc w tym momencie powiedzmy sobie, no nie dyskutowałbym. W przypadku, kiedy mamy swój produkt, czyli tych klientów mamy wielu, no to teraz takie trudne pytanie, na ile można klientom tak naprawdę ufać? Na ile powinniśmy być przez klientów my jak gdyby prowadzeni troszeczkę do przodu w tym, co im dostarczamy, a na ile my powinniśmy szukać nazwijmy to, lepszych rozwiązań tych problemów, o których klienci sami by nie pomyśleli, no bo jednak za tobą stoi duże doświadczenie w samych produktach IT, tak? A klienci korzystający z naszego produktu, no nie zawsze wiedzą, że coś można byłoby zrobić lepiej, tak? To jak to jest z tym właśnie zaufaniem do tego, czy klient wie lepiej? Znaczy z mojej perspektywy to wygląda troszkę inaczej, ponieważ oczywiście nie może być tak, że klient, który mówiąc brzydko najgłośniej krzyczy, dyktuje w jaką stronę idzie organizacja, ale ten feedback od klientów jest bardzo ważny. Ja nie mówię, że ostateczny, tak, bo jeżeli jakaś grupa klientów nawet powie ci, że jest inaczej, a ty masz świadomość tego, że to na pewno rozwiąże ten problem, no to decyzja ostateczna jest jakby w organizacji, tak? Ale zamykanie się na klientów, tak naprawdę na jakikolwiek z tych etapów, o których wcześniej rozmawialiśmy, e, no jest niebezpieczne. Mógłbym powiedzieć tak chyba. Znaczy, koniec końców ja rozumiem, że produkt jest tworzony dla klienta i tutaj jak gdyby ja w ogóle z tym nie dyskutuję. Natomiast chciałbym się odnieść już chyba po raz kolejny w tym podcaście do tego klasycznego powiedzenia Henry'ego Forda. Także gdybym zapytał, co ludzie chcą, to powiedzieliby, że szybsze konie, tak? I tutaj jest właśnie takie pytanie, jak rozpoznać to, że mamy już nie słuchać klienta, nie dawać mu szybszego konia, tylko w tym momencie e, zbudować coś nowego, zbudować ten samochód, bo zakładam, że no chyba nieraz trafiłeś na coś takiego, że klient w zupełnie innym kierunku chciał rozwiązywać dla nas trywialny problem, bo patrzyliśmy z zupełnie innej perspektywy.
No to jest, ciekawy temat, tylko wydaje mi się, że to, przekładanie takich, pomysłów, o których tutaj znaczy pomysłów, przykładów z Henry'ego Forda, generalnie z pomysłów zmieniających totalnie świat, wywodzących się, z genialnych umysłów. Nie można tutaj, patrzeć na codzienną pracę, przez pryzmat takich wydarzeń, tak? Bo mimo wszystko, my nie wymyślamy, z rewolucyjnych rozwiązań każdego dnia, tak? Oczywiście zdarza nam się, z rozwiązywać problem w sposób, inny niż ktokolwiek wcześniej rozwiązał i okazuje się, że odpowiada to, potrzebom klientów i oni oczywiście nie zdawali sobie sprawy z tego, w jaki sposób go rozwiązać, ale to jest jakby, e, kwestia ta, którą poruszyłeś. Ludzie pracujący w IT, znają już pewne rozwiązania i są w stanie je zmienić, są w stanie je zaadaptować, są w stanie je lekko skustomizować tak, żeby już, może nie znane i lubiane, ale znane i sprawdzone rozwiązanie, służyło, klientom w nowych sytuacjach, tak? I stąd też się bierze, że, to jest chyba nawet taki mem, tak, że, deweloper przychodzi do dewelopera i znaczy i mówi mu, że, użyłem twojego kodu, a drugi deweloper mu odpowiada: „Nie, nie, to nie mój kod”, tak? Także, w IT wydaje mi się, że my mamy łatwość adaptowania czyichś pomysłów i nie wymyślania koła na nowo. Znaczy, no tak, właśnie bardziej chodziło mi tu o to, bo okej, może z Henrym Fordem może pojechałem trochę za daleko. Bardziej chodziło mi o to i może to też będzie przykład, raczej odwrotny, bo sobie bardziej wyobrażałbym sytuację na odwrót, natomiast, no, nie mogę znaleźć teraz konkretu żadnego, ale przychodzi klient do ciebie, opisuje ci jakiś bardzo skomplikowany proces, bo chce coś osiągnąć, nagle okazuje się, że trzeba byłoby przepisać pół systemu, żeby osiągnąć jakieś tam, nie wiem, statystyki i nagle wy mówicie: no dobra, ale wiesz co, przecież w sumie tobie to wystarczy eksport do Excela na przykład. Dlatego mówię, że przykład odwrotny, bo zwykle raczej klient by przyszedł, powiedział: słuchajcie, zróbcie mi eksport do Excela, bo ja chcę coś tam zrobić, no a żeby budować feature'y, to się buduje je jednak w środku w systemie, no nie? Ale to bardziej tego typu rzeczy, tak, żeby klienta prowadzić za rękę tam, gdzie można. O. No ale to też jest jakby kwestia, ekspertyzy, tak? Bo, faktycznie to można by porównać w prosty sposób do przewodnika, tak? Człowiek, nie mając przewodnika będzie kluczył, 3 razy się zgubi i może faktycznie do celu nie dojdzie. Mając przewodnika pójdziemy najprostszą, dostosowaną do nas drogą. No i co by nie powiedzieć, to my tutaj jesteśmy, jeżeli oczywiście pracujemy z klientami jakby zewnętrznymi, nie mamy cały czas stałego klienta, no to my za tego przewodnika służymy, tak? Dostajemy temat, dostajemy, problem tak naprawdę do rozwiązania i na bazie, jeżeli już ta aplikacja istnieje, czy w przypadkach, w których trzeba stworzyć nowe rozwiązania, na bazie doświadczeń, tej ekspertyzy dobieramy najlepsze rozwiązanie. Super. Wydaje mi się, że to genialne podsumowanie tutaj tej części z tym byciem przewodnikiem. Wspomniałeś wcześniej już o rozmawianiu ze wszystkimi, również z deweloperami, i teraz coś, co wydaje mi się chyba jedną z trudniejszych rzeczy, może tak na sam początek. Jak rozmawiać z zespołem technicznym o nowych ideach, tak, żeby oni je, wiadomo, zrozumieli, ale jeszcze bardziej, żeby kupili, żeby je zaakceptowali i chcieli wdrożyć. Znaczy, ja mam trochę tutaj inne doświadczenia, bo, ja nie widzę problemu jakby z rozmową z zespołem technicznym,
i sprzedawaniem im pomysłów. Ja czasami mam wrażenie, że przy tych rozmowach tych pomysłów pojawia się za wiele i rozchodzimy się w zbyt wielu kierunkach, tak? Czyli nie staramy się rozwiązać tego konkretnego problemu, tylko też znajdujemy lekko problemy poboczne i nie próbujemy jakby. Pojawiają się tak naprawdę też nowe rzeczy i można by to tak określić, że przychodząc na takie spotkanie był jeden cel, a potem się pojawia tych celów kilka, tak? Albo może się przynajmniej pojawić, więc wydaje mi się, że jeżeli pracuje się ze zmotywowanymi ludźmi, którzy chcą się rozwijać, to oni są skorzy do rozmowy. E, Później bardziej się pojawia problem, jeżeli oni mają na to pomysł z przekonaniem ich mimo wszystko do swojego, tak? W taki sposób. Znaczy, no właśnie, bo tutaj to poruszyłeś chyba taki temat, gdzie kończy się, załóżmy, rola, osób produktowych, tak? Gdzie zaczyna się rola zespołów technicznych, bo oczywiście zespół techniczny jak najbardziej może zasugerować jakieś polepszenie, rozwiązania, tylko no chyba jednak, tutaj powinniśmy się skupiać przede wszystkim na technicznym aspekcie rozwiązania, a nie już tym, bo do tej pory raczej rozmawialiśmy tylko o takim czysto użytkownikowym poziomie, tak, tego jak powinno być coś rozwiązane, no nie? Czyli, nie wiem, przytoczony przeze mnie Excel export, tak, to jest po prostu eksport do jakiegoś pliku, który jest, uniwersalny. No i teraz tak, jasne, w jakichś przypadkach zespół techniczny może powiedzieć: „A lepiej jednak byłoby, żebyście to zrobili może tutaj inaczej”, no ale chyba w większości przypadków, ich rola powinna się może bardziej opierać o to, żeby powiedzieć, jak najlepiej te dane wyeksportować. Znaczy, no to tu, jeżeli chodzi o przekazywanie w takim razie i taką czystą komunikację co do już ustawionej funkcjonalności, czy może tak, postanowionej funkcjonalności, no to jedną na pewno kwestią jest to, żeby używać język, a to czasami jest problematyczne, zwłaszcza jeżeli się współpracuje w różnych językach z ludźmi, żeby tak samo nazywać rzeczy, bo tutaj komunikacja może być problemem. No i nawet w firmie, w której teraz pracuję, różne działy potrafią różnie nazywać tematy, tak? Więc jeżeli przychodzą ludzie, czy to z działu zajmującego się produktem, czy to na przykład customer service, no to może być problem z komunikacją z IT, bo po prostu inaczej coś nazywamy. Ale jeżeli chodzi o jakby samo przekazywanie idei zespołom IT, to wydaje mi się, że e, trzeba bardzo dokładny, precyzyjny sposób rozpisywać tematy, z którymi się przychodzi, tak żeby nie było żadnych wątpliwości. Bo jeżeli podczas procesu faktycznie te wątpliwości się pojawiają, to tworzą się problemy, tak? Czyli no podejrzewam, że to się generalnie odnosi do wielu aspektach życia, ale czym lepiej jesteśmy przygotowani na początku, tym ten proces przeprowadzania tego od początku do końca idzie łatwiej, szybciej i sprawniej. Znaczy, tu teraz, żebyśmy może jeszcze też tak zacząłem sobie myśleć, nie popadli w taką pułapkę, bo mówisz o przygotowaniu pewnych rzeczy, wcześniej, im lepiej przygotowane. Dla niektórych mogło tutaj zapachnieć trochę takim à la waterfallem, no nie? Więc może, omówmy sobie jakieś takie z grubsza, co powinno być właśnie dla tego zespołu przygotowane. Mm. Znaczy, przychodzimy z pomysłem, czyli musi być określona jasna wizja tego, tego, co chcemy osiągnąć, tak? Te z angielska requirements projektu. E, Musi być jasna, znaczy przynajmniej tak jak ja to robię i jak u nas to wygląda. Mamy już porozpisywane flow, w jaki sposób od początku do końca, w jaki sposób chcemy te rzeczy osiągnąć. I na tym etapie już
z mojej perspektywy, jeszcze tak naprawdę przed tą komunikacją bezpośrednio z zespołem, jesteśmy w stanie wyłapywać pewne rzeczy, których nam brakowało, jakieś potencjalne problemy, które teraz już wiemy, że jesteśmy w stanie rozwiązać. Jeżeli mamy jasno określone cele, mamy jasno określone, w jaki sposób chcemy do tych celi doprowadzić, no to potem już jesteśmy w stanie zanurzyć się w szczegóły i tutaj faktycznie zespół, jeżeli chodzi o osiąganie tego celu, już poprzez te szczegóły ma pełne pole do popisu. Okej, i teraz, czy tutaj, bo pytanie o estymację, tak? Na tym etapie, bo następnym etapem będzie zapewne priorytetyzacja, o którą zaraz zapytam. Na tym etapie jak by wyglądała twoim zdaniem, czy powinna wyglądać, bo w sumie wiemy, wiesz jak wygląda, więc jak powinna wyglądać estymacja tego wszystkiego? Znaczy estymację ogólnie z mojej perspektywy najlepiej, rozbijać. To nie powinna być jakby jedna i ostateczna estymacja. Na samym początku, e, patrząc na złożoność projektu, mając już pewne doświadczenie, też w jakiś sposób się, konsultując z innymi ludźmi, jesteśmy w stanie określić, e, ogólną wielkość projektu i jego skomplikowanie, tak? Czy to jest, powiedzmy, że jesteśmy w stanie to przełożyć na takie t-shirt size, tak? W tym momencie. I to potem faktycznie pomaga przy tej priorytetyzacji, którą już wspomniałeś. E, Jeżeli potem przechodzimy do szczegółu, no to wtedy jesteśmy w stanie już na bazie estymacji zespołu, na bazie tych danych, które są zbierane, wyestymować, ile faktycznie taki projekt, taka funkcjonalność zajmie czasu. Także w taki sposób. Okej, czyli jak rozumiem, bo teraz już będę przechodził powoli do zagadnienia priorytetyzacji, czyli z tymi wstępnymi t-shirt size'ami, załóżmy tam small, medium, large, tak? To będzie input do dalszego etapu w procesie. Tak. Jeżeli powiedzmy sobie priorytetyzacja, o której zaraz sobie porozmawiamy, wyrzuci nam takie, a nie inne priorytety, co zakładam, że w tym momencie łatwiej też jest wam się skupić na tych rzeczach, które są pierwszym priorytetem, żeby je tam dookreślić. Czyli tak naprawdę jakaś taka roadmapa, jakiś plan deweloperski powstaje dopiero na samym końcu z połączenia tej priorytetyzacji. Okej, Tak. dobra. No to co? To teraz sama priorytetyzacja. Jak wygląda ten proces? Kto powinien ostatecznie podejmować decyzję? Znaczy to tutaj podejrzewam, że to też się bardzo różni w zależności od miejsca, w którym się siedzi, czyli firmy, w której się pracuje. E, Ale ja generalnie jestem zwolennikiem tego, żeby za priorytetyzację nie odpowiadała jedna osoba. Ja rozumiem, że pewne osoby, waga ich priorytetyzacji jest większa, ale co by nie powiedzieć, wtedy jest dużo łatwiej o pomyłkę, wtedy jest dużo łatwiej o to, żeby coś zostało pominięte. I oczywiście osoba, która zajmuje eksponowane stanowisko, powiedzmy, w większości przypadków ma ostateczne zdanie, ale czym więcej feedbacku, czym więcej komunikacji, rozmów podczas tej priorytetyzacji, tym lepiej. Znaczy, no ja tu tak, tu się z tobą też zgadzam. Ja jestem fanem tego priority committee, tak, jakiegoś takiej komisji, jakiegoś ciała, które, no bo koniec końców, jeżeli chodzi potem o to, to odpowiada za to cały management, no nie? Wydaje mi się tutaj, że dział sprzedaży musi to sprzedać, marketing musi to zareklamować, działy obsługi klienta potem będą obsługiwały klienta na tym featureze, no a dział IT czy developmentu musi to dowieść i też nigdy jakoś tak nie widziałem tej odpowiedzialności na jedną osobę, bo z drugiej strony, no co by się stało, tak? Jeżeli ta jedna osoba popełni błąd, to co? Zwolnimy ją i będziemy szukać następnego odważnego, który będzie nam palcem wskazywał? No, Znaczy, generalnie ta
współodpowiedzialność za decyzję, czyli współodpowiedzialność za priorytetyzację właśnie, wzmaga zaangażowanie, tak? Bo jeżeli, e, człowiek jest w stanie na coś wpływać, to czuje się za to po prostu tak bardziej odpowiedzialny. Jest to jego, a nie czyjeś, tak? Więc, e, tutaj na pewno, mm, bardzo mocno wpływa to na zaangażowanie później. Okej, czyli mamy tą, wspólną priorytetyzację, nie chcę użyć słowa demokratyczną, bo jeszcze nie wiem, jak ona będzie wyglądała. I jak taki proces powinien dalej przebiegać według ciebie? Czy z twojego doświadczenia? Znaczy tak naprawdę, jeżeli ma się listę tematów, tak, powiedzmy już, przeszliśmy przez te etapy, o których rozmawialiśmy, mamy ostateczną listę tematów, wtedy faktycznie takie committee, spotyka się. E, Jesteśmy w stanie w te pomysły, potencjalne projekty przeanalizować, porozmawiać o nich. Czasami się zdarza, że jeszcze osoby, które za tą priorytetyzację odpowiadają, nie do końca rozumieją, na czym te projekty mają polegać. I na bazie i podczas takiego spotkania ustala się listę, czy też roadmapę, tak? Więc tutaj akurat jest to dość mocno straightforward. Czyli co, jakieś takie subiektywne głosowania lub jakieś rankingi, jakieś, A znaczy, przydzielania. jeżeli chodzi o metody, to metod jest wiele. Mamy Trice Moscow, tak. Podejrzewam, że tutaj w zależności od tego, jakie człowiek ma doświadczenia i gdzie widział największe sukcesy, to z no taka metoda jest używana, ale z mojej perspektywy, e rozpisywaliśmy to nie przywołam ci teraz z głowy na ile punktów. Robiliśmy sobie rankingi, przypisywaliśmy faktycznie wagi i na bazie tego, ustalana była ostateczna lista, tak. To jest dość, wcześniej powiedziałem, że to jest straightforward, ale bo to jest generalnie proste, ale sam proces jako taki, ilość tych zmiennych, no jest dość długa, tak. Jasne, znaczy, no bo tu chciałem dopytać w takim razie, bo tak, metod na pewno jest bardzo dużo. Co ty polecasz? Co według ciebie działa po prostu? Czy to właśnie to, co wspomniałeś, czy Wydaje mi się, że przynajmniej z mojego doświadczenia, ustalenie tak naprawdę w tym gronie, w którym te decyzje zapadają, co jest dla nas ważne, i czym się kierujemy, wracając jakby do tego, że, współdecydowanie o tym, sprawia, że te osoby w takiej priorytetyzacji chętnie biorą udział, bo mają jakby na to wpływ od samego początku. Z No, bardzo pomaga w samym procesie, tak. I czym mimo wszystko jesteśmy w stanie porozpisywać te aspekty, na których nam zależy, e, bardziej szczegółowo, tym lepiej. Ale tutaj na pewno, jakby najważniejszymi aspektami tego jest, zadowolenie naszego klienta i generalnie to, czy taki feature, taki projekt nam się zwróci, tak. To są jakby rzeczy z mojej perspektywy, tematy, o których czasami się zapomina, zwłaszcza to drugie, a mimo wszystko jest kluczowe, tak. czyli co, żeby to odrzeć troszeczkę z jak takiej, nie wiem, może nie magii, ale tego, no bo liczby liczbami, oczywiście na liczby się patrzy, ale w takim razie w przypadku takiej priorytetyzacji koniec końców sprowadza się do subiektywnego zdania osób odpowiedzialnych za firmę, tak, i ich intuicji. Znaczy, no bo intuicja to wiadomo, to nie jest to już nie jeden ekspert mówi, tu nie chodzi o jakieś takie czary-mary, że mi się wydaje, tylko no intuicja lidera to jest jednak możliwość wyciągania wniosku Znaczy w oparciu o dane, tak jak widzą te dane, no to po prostu tak, pchają w tym to znaczy kierunku. tutaj nie jest, no nie możemy powiedzieć, że to jest intuicja, tak. To są też dane, to są też analizy konkurencji, to są też analizy,
potrzeb to też jest też dokładnie waga, tak? Bo jeżeli mimo wszystko my wiemy z różnych źródeł, że nasi klienci się tego potrzebują, czy się tego domagają, no to też jest rzecz, która bardzo mocno wpływa na priorytetyzację, tak? Okej, ale nawet jeżeli są te dane, to, nie te dane wprost wchodzą w ten algorytm priorytetyzacji, tylko decyzje menadżerów w oparciu po prostu chyba do tego jednego chcę tutaj jak gdyby dojść. Czy uważasz, że priorytetyzacja powinna być tak z automatu, oparta o to, co jest zbierane, też bez ingerencji człowieka, tak, załóżmy rzeczywiście suche dane, czy Nie koniec wydaje końców mi się, że powinno być to, że ta decyzja powinna zapadać jakby z algorytmu na bazie danych, tak? Najlepszą sytuacją, jeżeli faktycznie ludzie mają szansę z tymi danymi się zapoznać, wyciągnąć wnioski i na bazie tych wniosków i faktycznie późniejszej rozmowy podjąć decyzję, tak? Nie skłaniałbym się tutaj w stronę jakby automatyzacji tego procesu decyzyjnego, bo chyba jeszcze nie jesteśmy na tym etapie, żeby temu procesowi tak bardzo ufać, tak? I okej. mimo wszystko jeszcze właśnie ta intuicja no w przypadku ludzkich decyzji w wielu przypadkach nam pomaga. Czyli po prostu jak gdyby zespół, który potem odpowiada za wynik. To chciałem się tak tylko upewnić. No dobra, to teraz tak trochę o Twoim doświadczeniu tutaj. Wiadomo, że to co ciekawsze, czyli tym negatywnym doświadczeniu, jakieś może przykłady no, z pierwszej albo drugiej ręki błędów, które kosztowały czas, nerwy, i czego unikać. Z To może skupię się na 2 przykładach. Jednym, generalnie negatywnym, który kosztował nas faktycznie bardzo dużo nerwów i drugim, który może nasze ego trochę, e, nas zabolało, ale mimo wszystko z tego wyszło coś pozytywnego. Jakby tak, to mówiąc o pierwszym. Tutaj jest to dość proste. Eee, Rozmawialiśmy o analizie projektów, rozmawialiśmy o ich estymacji. I jakby jedno z gorszych doświadczeń moich wiąże się z projektem, które zostały po prostu e, źle wyestymowany i który no, został źle wyestymowany jakby od początku, ale mimo wszystko pozwoliliśmy sobie na rozrost jego w trakcie. E, Ten projekt przerósł nasze możliwości, powiedzmy, przerobowe i z tego powodu mocno się wydłużył. I to nas kosztowało naprawdę dużo nerwów i stresu. Także jakby ucząc się też na tym, przykładamy teraz dużo większą wagę do analizy na właśnie tym wczesnym etapie, żeby sobie na takie sytuacje nie pozwolić. I drugi pozytywnym, o tym ego, to sytuacja, w której e, tak jak już w sumie wspominałem, przedstawialiśmy rozwiązanie klientowi i klient nam powiedział, znaczy nie klientowi, tylko klientom, i klient nam powiedział, że oni chcą zupełnie coś innego tak naprawdę. Czyli my myśleliśmy tak naprawdę, że może bez przesady ze złotym gralem i z super rozwiązaniem, ale no mieliśmy, wydawało się, bardzo dobry pomysł i generalnie podejrzewam, dalej uważamy, że jest to dobry pomysł, ale mimo wszystko jest on niepotrzebny. Ale to było już po realizacji projektu, czy udało się to To przed? było, to wyszło na etapie prototypu. Rozumiem. No, czyli jeszcze dosyć wcześnie, jeszcze, prawie że można to zaliczać jako nie błąd. Natomiast tu tak, z ciekawości to były po prostu, nie wiem, błędy komunikacyjne, w sensie już pytaliście wcześniej trochę klienta o to, czego chcą i, no, źle to zrozumieliście, czy
nazwijmy to, ktoś zapomniał zapytać klienta o zdanie i Został nam przedstawiony obszar pracy klienta, który jest dla nich jednym z bardziej problematycznych. E, No i z naszej strony przeprowadziliśmy analizę, w jaki sposób można by to rozwiązać, w jaki sposób, jakie mamy potencjalnie narzędzia, które możemy użyć. I może trochę właśnie idąc z hypem AI, próbowaliśmy użyć tam rozwiązania, używającego. Użyć rozwiązania AI-owego, a okazało się, że będziemy w stanie to rozwiązać w sposób tradycyjny. czyli taki teraz obecnie typowy błąd przy AI, troszeczkę tak, wrzućmy AI wszędzie, gdzie się da, a Troszkę klient tak tak. naprawdę potrzebował, kosy, a nie kombajnu, tak? No Nie, okej, nie, dobra. nie aż tak źle, ale blisko. Rozumiem, świetnie. Teraz tak, no ciężko jest pytać o sukcesy, no bo o sukcesach się aż tak dużo nie myśli i z tych sukcesów jest pewnie więcej jak błędów popełnionych. Natomiast, nie wiem, jeżeli przyszłoby ci coś do głowy, co udało ci się właśnie na przykład w całym tym procesie poprawić, jak w ciągu ostatniego czasu, Znaczy, wydaje mi się, że zmiany, które udało nam się poczynić właśnie na pierwszych etapach pracy przy projektach, są kluczowe, bo e, jesteśmy dużo lepiej przygotowani i przechodzimy przez proces dużo łatwiej i bez żadnych większych zgrzytów. Oczywiście, no, i tak jak powiedziałeś, to trochę wyglądało jak waterfall, ale mimo wszystko pracując nad czymś i odkrywając pewne rzeczy, jesteśmy otwarci na to, żeby je poprawiać, czy nawet zmieniać. Także to jakby mm, wydaje mi się jedną z ważniejszych rzeczy, a drugą ważną rzeczą jest na pewno e, zmiana trochę procesu tak, żeby większa ilość osób była w to zaangażowana, w tym też klienci, już od wczesnych etapów. no okej. Tylko tu tak, to jest też takie ciekawe zagadnienie, bo ja się też zawsze zastanawiam, na ile ten klient, jak jest za wcześnie, to jeszcze nie jest w stanie się odnieść i może troszeczkę namieszać. Widzisz tutaj jakieś zagrożenie? Znaczy, nie spotkałem się z tym osobiście, żeby takie zamieszanie straszne zostało wprowadzone. Oczywiście może to trochę e, popsuć szyki, ale wtedy wydaje mi się przy odpowiedniej komunikacji z klientem, nawet jeżeli będziemy szli w odpowiednią stronę, jeżeli się jemu to wytłumaczy, e, no to tutaj też nie rodzą się problemy, a potencjalnie, tak jak mówię, pewne kierunki mogą być zmieniane, mogą się. Jesteśmy w stanie dużo szybciej zareagować na pewne rzeczy. Okej, dobra, świetnie. To co, taką klamrą już, zawsze na końcu musi być jakaś wisienka na torcie, w stylu jakiś mit do obalenia, ale tu bym powiedział jakaś rada dla tych, którzy się borykają z zarządzaniem backlogiem, czy właśnie tym Znaczy mi się wydaje, że to rada może nie tylko do zarządzania backlogiem, ale generalnie nie należy się bać feedbacku. E, okej. Tutaj oczywiście w dużej mierze się to łączy z ego, ale w niektórych sytuacjach nam ego pomaga, a w przypadku przyjmowania feedbacku może nam mocno zaszkodzić. Oczywiście, jeżeli ten feedback jest konstruktywny, tak? Rozumiem. Znaczy, no, to tu masz rację, tak? Tu bardzo, bardzo dobra rada w sumie, tak, z tym feedbackiem. Myślę, że też jeszcze trzeba o niego zapytać czasem, no nie, na tych wczesnych etapach, bo ludzie są różni. Natomiast tak, nie ma się co bać feedbacku, bo tak jak sobie pomyślałem, jak to powiedziałeś, feedback do nas tak czy tak wróci, tylko w formie może już nieformalnego feedbacku, a skarg klientów, że coś im nie działa, tak? Prawda. Czy
to tak, lub spadku sprzedaży, lub jakiegoś churna. Okej, super. Dziękuję ci za rozmowę, Bartek, Dzięki bardzo. i do usłyszenia. Do usłyszenia. Mam nadzieję, że forma wideo, przynajmniej dla oglądających, przypadła wam troszeczkę bardziej do gustu. Mi osobiście wydaje się, że podcast nabiera troszeczkę takiej większej dynamiki. Oczywiście dla tych, którzy wolą słuchać podcastu tylko na słuchawkach, gdzieś w autobusie, pociągu, metrze, tak, czy na spacerze. Dalej te odcinki robione są w taki sposób, żeby był to przede wszystkim podcast głosowy i że na pewno niczego nie stracicie. Przypominam, że transkrypcję do tego odcinka znajdziecie na Hospoda.tech łamane na 17, jak również zachęcam do wejścia na stronę i zapisania się do newslettera. Jeżeli jesteście ciekawi tego, co będzie za tydzień, to sugeruję zasubskrybować podcast w aplikacji, w której mnie w tej chwili słuchacie albo oglądacie, tak? Jeżeli jest taka możliwość, zostawcie jakiś komentarz, wystawcie ocenę, dajcie lajka. Na pewno jest to duża motywacja do dalszego tworzenia podcastu. Przypominam również o tym, że hospoda.tech znajdziecie na Facebooku, Xie lub Blue Sky App. A za dzisiaj już dziękuję. Do usłyszenia za tydzień.